Dashbur, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii Top Hunts TV. Całkiem niedawno gościliśmy u Roberta. Bardzo dziękuję za ciepłe przyjęcie tego filmu, gdzie upolowaliśmy u Roberta fajnego wycinka, a wcześniej tam był taki fragment z dość grubym odyńcem ode mnie. Ale muszę Wam się przyznać, że skorciło mnie znowu skorzystać z uprzejmości i gościnności Roberta z dwóch konkretnie powodów. Pierwszy i najważniejszy jest taki, że jest rykowisko i chcieliśmy po prostu posłuchać sobie tych górskich koncertów, czy tam na Pogórzu. No może to nie są takie wielkie góry, ale tutaj już efekt akustyczny, który jest rykowiska, jest naprawdę nieziemski. Niestety na ten moment rykowisko już powoli przycicha i wieczorem nie udało nam się posłuchać jeleni, dlatego zostaliśmy do nocy. Jak będzie trzeba, to nawet zostaniemy do świtu. Niekoniecznie, żeby upolować, ale też jest taka opcja w grze. Natomiast nocne polowanie nasze jest związane z tym, że dopiero wczoraj zamontowałem na swój sztucer na bardzo fajny sprzęcik, czyli part TD3270, który jest game changerem absolutnym, ponieważ posiada termowizor i noktowizor oraz opcję lunety dziennej w jednym. Próbowałem polować wczoraj u siebie i przedwczoraj też, ale nic mi się nie udało spotkać ani nagrać. Niestety u nas ASF zbiera swoje żniwo, więc nawet jak coś to upolujemy, to najczęściej jest pozytywne, więc w ogóle bez sensu jest to polowanie. Wobec czego dzisiaj postanowiłem spróbować ponagrywać coś dla siebie, dla Was, po prostu skorzystać z okazji. Także za chwileczkę z Robertem idziemy się przejść, popatrzymy za różnymi zwierzakami, coś ponagrywamy, a jak będzie okazja do strzału, to na pewno to zrealizujemy. Także zapraszam ze mną. Słuchajcie, jest kaban. Kaban. Jest dzik, jest pojedynek. Musimy go podejść teraz asfaltem. Tylko tu co 10 minut jeżdżą auta z nieznanych przyczyn, więc musimy chwilę poczekać. No i problem jest taki, że po drodze jest sarna, prawdopodobnie rogacz. Więc domyślam się, że narobił i dużo hałasu w międzyczasie. 200 metrów podchodu, po cichutku wzdłuż drogi i będziemy próbowali go sięgnąć. Dobra, słuchajcie, co prawda nie widać, bo jest delikatne wzniesienie. On stał za takim pierwszym wzniesieniem, potem jest las i jest taka górka, także tam nie bójcie się, kulochwyt jest dobry. Natomiast nie widzę. Robert mówi, że widział, że po strzale spadł w ogniu. Mierzyłem idealnie na łopatkę. Widzieliście, że strzeliłem chyba z przyzwyczajenia z noktowizji, ale widzicie super różnicę pomiędzy termo a nokto i jak to fajnie w ogóle można sobie po prostu wybrać. Ja wybrałem nokto, ale problem jest taki, że po strzale już nie widziałem kompletnie nic. Ale prawdopodobnie dzik leży, także chodźcie, zobaczymy. Robert myli się bardzo rzadko w takich ocenach, więc myślę, że będzie dobrze. Odległość była bliska, myślę, że to było maksymalnie 60-70 metrów, także raczej strzał względnie pewny. No jest, słuchajcie, taki dziczek. Ile, Robert? 50? 53. 53 kg prawdopodobnie.
Rzeczywiście strzelone idealnie na środek łopatki. Kula przeszła na wylot, dzik padł w ogniu, także nie mieliśmy szukania. A to jest ciekawe, bo tutaj jest sytuacja, która była kiedyś, nie? Czyli kiedyś się po żniwach zostawiało pola do późnej jesieni, a niekiedy nawet do wiosny. I tutaj udało nam się jeszcze, mimo tego, że mamy początek października, udało nam się trafić jeszcze ściernisko, także trochę jeszcze klimat jak latem. Dobra, robimy, słuchajcie, małą przerwę w polowaniu. Muszę z siebie coś wyrzucić, bo normalnie nie mogę zasnąć. Jest środek nocy, ja nigdzie nie jadę, ani znikąd nie wróciłem, po prostu wyszedłem przed dom. Pewnie jest niewielka grupa ludzi, którzy tak mają, ale tak naprawdę jest, uwierzcie mi. Jeżeli jesteście niepoprawnymi ekstrawertykami i coś was gnębi, coś was męczy, to nie zaśniecie. Ja naprawdę już nie mogę długo zasnąć i nie wytrzymałem i postanowiłem powiedzieć do was 2 słowa, więc nie przewijajcie proszę filmu przez chwilę i posłuchajcie, co chcę wam powiedzieć. Troszeczkę mnie frustruje jedna sprawa, dlatego że jeżdżę trochę po Polsce ostatnio i słuchajcie, gdzie bym nie poszedł, na każdym kroku słyszę super filmy, super w ogóle świetne pochwały. Mało tego, wiele ludzi na wyrywki recytuje mi fragmenty filmów, czy opowiada mi o jakichś ciekawych, interesujących fragmentach, które ich akurat zaciekawiły, czy zainteresowały, a tego nie widać w komentarzach. I bardzo mnie dziwi też to, bo dużo ludzi mówi, kurde, robisz super filmy, świetne filmy, w ogóle widzieliśmy ten i ten odcinek. Mówię, okej, a jesteś subskrybentem? No nie. Mówię, a komentujesz filmy? Nie, no nie komentuję, ale są super. Słuchajcie, zrozumcie, jak działają media społecznościowe. Kochani, nie dziwcie się, że nie wystrzeliwuje nam w kosmos oglądalność na tych ciekawych filmach, skoro ich nie komentujecie. To nie jest telewizja. To nie jest tak, że tu siedzi jakiś dyrektor programowy, który ocenia, czy filmy są dobre, czy nie. To jest bezduszny YouTube, który co najwyżej ocenia to, czy pokazałem broń, czy pokazałem śmierć w naszych filmach i na okrągło mi po prostu banuje, demonetyzuje te filmy. Natomiast to wy tworzycie ze mną ten kanał. Więc jeżeli jest tak, że te filmy nie mają oglądalności, mimo że wam się podobają, to jest też wasza wina. Przepraszam, bo to są może mocne słowa, ale jestem po prostu w szoku. Mnie to tak męczy, że pod tymi filmami nie ma waszych komentarzy, że nadal są ludzie, którzy utożsamiają się z programem, którym się program podoba, bo ja wiem, że nie każdemu się podoba i ja się z tym liczę i nie oczekuję, że będzie wam się wszystkim podobał nasz program. Ale jeżeli jest tak, że na każdym kroku mówicie mi, że oglądacie, ale nie widzieliście tego i tego odcinka, no bo nie widzieliście, bo nie jesteście subskrybentami, nie kliknęliście w ten zakichany dzwoneczek i nie będziecie tego widzieli. Bo jeżeli oglądacie filmy z dzikami, bo na przykład to jest w kręgu waszych zainteresowań, ale chętnie zobaczylibyście świetny odcinek, uwaga, ten z kuropatw, a obejrzało go tam 4000 ludzi, więc jakby stosunkowo niewiele w stosunku do normalnej ilości widzów. Czyli wielu widzów pozbawiło się możliwości obejrzenia naprawdę świetnego filmu z pięknego i niecodziennego polowania na kuropatwy tylko dlatego, że nie są subskrybentami. Druga rzecz jest taka, że bardzo mnie dziwi, że skoro wam się te filmy podobają tak bardzo i wiecie o tym, a wiele z was wie, ile trzeba poświęcić czasu i trzeba poświęcić, poświęcić to jest może złe słowo, ale ile tak naprawdę czasu kosztuje zrobienie dobrego odcinka, a staram się poświęcać tego czasu sporo na to i nie robić niczego po łebkach. I nawet szkoda wam jest tych paru sekund, żeby napisać jakiś komentarz. Szczerze mówiąc, mnie to frustruje. Frustruje mnie to, że ludzie z najbliższego mojego otoczenia nie komentują tych filmów, że nie ma tutaj natychmiast po publikacji, bo czas tutaj też jest bardzo ważny, że nie ma tutaj komentarzy mojego brata, siostry, mamy, taty, no Olga, żona coś tam komentuje. Nie ma tutaj komentarzy kolegów z koła, którzy wiem, że oglądają stale. Gdzieś tam mi też prywatnie o tym opowiadają. Nie ma tutaj moich kolegów z komisji. Piotrek, kiedyś komentowałeś to często, teraz nie ma. Może wam się nie chce, może nie macie czasu, ale uwierzcie mi, że w ten sposób mi nie pomagacie, a ja bardzo, bardzo potrzebuję waszej pomocy. Sebastian, tworzysz ze mną te filmy, sam wiesz, ile kosztuje nas to czasu i pracy, wkładasz w to też dużo serducha, a nie komentujesz ani ty, ani Natalia ostatnio, więc słuchajcie, zrozumcie jedną rzecz, to się napędza przez was i dzięki wam. I jeżeli naprawdę chcecie, jeżeli podobają wam się nasze filmy, jeżeli doceniacie to, ile pracy i czasu w nie wkładamy, to naprawdę musicie zacząć komentować te filmy, łapkować je. Dlaczego ja nie widzę nawet wśród swojej najbliższej rodziny
na wallu, to się tak mówi, na wallu, nie wiem, w każdym razie na Facebooku linków do tych filmów, dlaczego ich nie udostępniacie? Jest oczywiście grupa ludzi, stała grupa ludzi i to mnie martwi, że ciągle tylko ci sami ludzie, którym jestem bardzo, bardzo wdzięczny, nie chcę wymieniać, bo nie chciałbym kogoś pominąć, ale jest cała grupa ludzi, szczególnie tam 2 czy 3 kolegów, którzy komentują nawet shorty wszystkie. Strasznie mi miło, cieszę się, że macie na to czas. Mam nadzieję, że kiedyś będę mógł sobie pozwolić w jakiś sposób wam to wynagrodzić. Na pewno coś wymyślę, żeby było fajnie, żebyście się poczuli docenieni. Na ten moment wiedzcie jedno, jesteście współtwórcami tego kanału. Tak jak wiele innych osób, które pomaga mi, czy to z przypadku, czy na stałe, czy z kamerą, czy z czym innym. Nawet słuchajcie, ostatnio, nie wiem, Wacha złapałem, że Wachu, który jest jawnym współtwórcą tego kanału, nie miał subskrypcji, a potem złapałem go na tym, że obejrzał 2 filmy z rzędu i ich nie skomentował. Wachu, serio, ja wiem, że jesteś zarobiony, ale nie masz czasu tego skomentować, ani ty, ani twoja rodzina. Słuchajcie, zrozumcie jedną rzecz. Komentujcie te filmy, jeżeli chcecie nam pomóc, a jeżeli nie, to nie pomagajcie, ale nie zdziwcie się, jak któregoś czasu osoba, która ma tyle zapału co ja, straci ten zapał, bo ja po prostu nie mam cierpliwości i ja nie mam, przyznaję, mam trudności z utrzymywaniem się na fali. Mam bardzo dużo szybkich pomysłów, a potem szybko one gasną. Tak to działa. I jeżeli ten kanał nie będzie szedł w górę, to mówię wam, nie wytrzymam kiedyś i po prostu stracę taką nadzieję, że to ma sens. Bo naprawdę, no na każdym kroku słyszę ekstra kanał, niesamowite filmy robisz. A czemu masz taką małą oglądalność? Nie rozumiem tego. Czemu masz tylko 8 000 subskrybentów, a niektóre filmy ogląda 40 000 osób? Co się dzieje? Dlaczego nie wiecie o tym, że to trzeba kliknąć, żeby obejrzeć kolejne filmy i być na czasie, na bieżąco i żeby was nic nie omijało, tak jak właśnie Afryka wiele osób ominęła, świetne filmy z Norwegii was ominęły. Przecież my te wyprawy nagrywamy dla was. Uwierzcie mi, że byłoby dużo wygodniej polować bez kamery. Poluję, to jest mój pomysł, ja wiem, to jest mój projekt, ale my go musimy tworzyć razem. To są media społecznościowe, to nie jest telewizor, nie odgradzamy się szklanym ekranem, my musimy go współtworzyć, my musimy rozmawiać. Jestem też otwarty na sugestie, zwróćcie uwagę. Ci, którzy program śledzą, widzą to, że reagujemy na sugestie pewne, tak? Ściszyliśmy muzykę, nie usuniemy muzyki, bo ja uwielbiam muzykę w filmie, więc nie ma mowy, że ją usunę, bo to jest już jakby dla mnie za dużo, ale ściszyliśmy ją, tak jak prosiliście. No myślę, że żyjemy, współtworzymy. Pomóżcie nam w tym kanale, a już naprawdę jest absurdem, że moja własna rodzina nie komentuje tych filmów. Jakby tato, mamo, serio, Marta, gdzie wy jesteście? Nie oglądacie? Przecież wiem, że oglądacie. A jak nie oglądacie, no to słabo na maksa. Także pomóżcie mi po prostu, bo mam kryzys twórczy w tym momencie. Skończyłem montować właśnie 2 filmy dla fajnego koła Czajka, które zamówiło o mnie film. Mam nadzieję, że krótszy z nich pozwolą mi opublikować, więc niedługo będziecie mogli też go zobaczyć. Naprawdę, myślę, że kurde, to brzmi jak jakiś dziwny apel, ale to jest apel o to, żebyście zrozumieli, jak działają media społecznościowe. Jeżeli wy tych filmów nie będziecie udostępniali na Facebooku, gdzieś tam, nie wiem, na TikToku się da udostępniać, nie wiem, nie znam się na tym akurat. Słuchajcie, ja mogę stawać na głowie, robić miniatury i tak dalej, to nic nie da, jeżeli wy mi w tym nie pomożecie. To po prostu nie pójdzie w świat dalej, to w pewnym momencie stanie i nie daj Boże umrze śmiercią naturalną, albo ja to zabiję, jak stracę do tego cierpliwość i zapał. Ja nie chcę robić takich numerów. Ja chcę wam dawać fajne, wartościowe materiały. Ja naprawdę nie chcę robić jakichś cyrków typu clickbaitery, jakieś na siłę miniaturki. Sorry, nigdy nie krytykuję żadnych twórców, ale na przykład jeden twórca na YouTubie dla mnie to już jest przegięcie, to jest pozerstwo, to jest nadużywanie pewnych rzeczy. Nie wiem, jeżeli mnie oglądasz stary, to możesz się na mnie obrazić, ale ja po raz kolejny się dałem naciąć na to, że wrzucasz 3 dziki i tryplet dzików. Tego trypleta tam nie ma historii o tym opowiedzianej. Jest jakieś zdjęcie czy kawałek filmiku, że ktoś tam strzelił trypleta dzików. To jest pozerstwo, to jest clickbaiter, to jest słabe na maksa. I przepraszam, bo nigdy nie krytykuję nikogo, bo od Sudeckiej Ostoi, przez Zew Natury, przez kolegi z Doliny Kokaju, po Tadzia Mirczewskiego i wszystkich innych lubię, szanuję i bardzo, bardzo doceniam. I w tym miejscu też chciałem powiedzieć, właśnie obiecałem komuś, Marek Celiński, nie wiem czy jest myśliwym czy nie, nie kręci takich typowych myśliwskich programów, ale kręci świetne sceny, głównie z jeleniami widziałem, mi się tam na okręgu jego filmy wyświetlają. Tutaj zobaczcie, jest jego profil, ma dużo więcej subskrybentów niż ja, więc nie wiem, czy miałbym mu pomagać, ale okej. Zachęcam was do oglądania, jest naprawdę fajny gość, znaczy nie wiem, czy fajny gość, bo go nie znam, ale fajne filmy robi. Ja nikogo nie hejtuję, szanuję, oglądam większość kanałów, oglądam większość rzeczy, też się od nich, nie ukrywam, czegoś tam uczę. Natomiast
zazdroszczę niektórym kolegom, jak bardzo potrafili zmotywować swoich widzów do pomocy, którzy bardzo go wspierają. Nie jeden kanał ma naprawdę mnóstwo takich fajnych fanów, a ja jakoś tego nie czuję. Czuję, że Wam się te filmy podobają, czuję, że one są fajne, dobre i mówicie mi to na żywo, a nie komentujecie. I nie komentuje tego nawet moje najbliższe środowisko. Nie komentują tego nawet współtwórcy programu i tego już nie mogę zrozumieć. Jest mi przykro, jest mi ciężko i fajnie, że to wyrzuciłem z siebie. Może teraz w końcu zasnę albo pójdę montować kolejny film, bo w tym tygodniu muszę wypuścić jeszcze 2. A teraz... Nie w tym tygodniu. Albo pójdę zmontować kolejne filmy po prostu. A teraz wracamy na polowanie do Roberta. Słuchajcie, bo tam jest jeszcze do upolowania coś, a na pewno jeszcze 1 albo 2 dziki, także chodźcie dalej z nami do lasu. Dasz bór. Dobra, słuchajcie, no dzika posprzątaliśmy i po prostu otworzyły się wrota niebios przed nami, dlatego że wszędzie dookoła w tej chwili tutaj i z OHZ-u, i z drugiej strony z OHZ-u, i w ogóle tu od środka łowiska naszło się jeleni i w tej chwili już mamy naprawdę piękne rykowisko. Strasznie chcieliśmy to rykowisko podejrzeć, ale bez sensu brać termowizory i pchać się w te jelenie i po prostu je, nie wiem, rozganiać, płoszyć i stwierdziliśmy, że najlepiej będzie udać się, tu jest taki punkt widokowy, który ja uwielbiam osobiście, tu na sankach, kiedy z dzieciakami zjeżdżaliśmy. Jest piękna górka, piękny punkt widokowy turystyczny, na który się wdrapaliśmy i to, co tam zobaczyliśmy, słuchajcie, zobaczcie zresztą sami, ile tutaj jest zwierza. Wszędzie dookoła jelenie, sarny i dzik. Dzika zaobserwowaliśmy jednego. Pośród tych ryczących, w sumie chmarek, bo to nie są duże chmary, ale pośród tych ryczących byków i tych chmar łań zaobserwowaliśmy pojedynka, który wydał nam się interesujący. Wydawało nam się, że jest duży. No i był jakieś tam 600 coś tam metrów od nas i bardzo dobry wiatr, więc stwierdziliśmy, że złazimy z tej górki i podchodzimy go polami. Musieliśmy po prostu pokonać kilka pól po kolei, kilka miec, kilka rowów, żeby się z nim spotkać. I udało nam się akurat z nim zejść. A Robert, jak to Robert, sprawnie, szybciutko, wszystko tam powłączał, złożył się na pastorale i dosłownie w ostatniej chwili, zanim wszedł do kępy, oddał skuteczny strzał. Dasz Bóg, gratulacje. No i słuchajcie, jakby tego było wszystkiego w ogóle mało, to jak szliśmy po tego dzika, a musieliśmy iść totalnie dookoła, bo tam nie szło dojechać w ogóle, no tutaj znajomość terenu naprawdę jest kluczowa. Ja bym to w życiu nie trafił, mi się dawało, że to jest prosta robota, a dojazd był naprawdę trudny. Ale jakby tego brakowało, to po drodze po tego dzika, bez pastorału, bez kamer, po prostu mieliśmy na szczęście broń. Naszliśmy na ekipę takich łobuziaków małych, które tam robiły w jakimś tam... Co to było, Robert? Jakiś odpad tam? Odpad zbożowy. Jakaś taka dziwny przy silosach odpad wyrzucony. No i naszliśmy tam na takie małe dziki, zupełnie na 30 metrów. No i jeden z tych małych dzików przypadł mi w udziale. Także kończymy dzisiejsze polowanie. Bardzo dziękuję, że byliście z nami. Jak zwykle prośba o te wszystkie łapki, komentarze i pierdoły. To znaczy nie pierdoły, bo za komentarze mi bardzo miło. Natomiast wiadomo, trzeba karmić algorytm łapkami. Także bardzo Wam dziękuję. Robertowi serdecznie gratuluję i jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. Obiecuję, że prędko znowu nie skorzystam.
Bo tam, gdzie zapraszałem Was często, polujcie rzadko, a gdzie zapraszałem Was rzadko, nie polujcie wcale. Dashbur, wszystkiego dobrego.